Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o bagażnikach rowerowych. Jaki bagażnik kupić, jaki rodzaj bagażnika wybrać. Na rynku mamy dwa główne rodzaje bagażników dostępnych. Jeden jest to tradycyjnie montowany do ramy, czyli taki właśnie jak mam tutaj. Mam otwory w ramie w tym miejscu, mam otwory ramy tutaj w tym miejscu przy osi koła. Przykręcamy śrubkami, dostosowujemy ewentualnie, jeżeli bagażnik jest regulowany i bagażnik jest już założony. Ewentualnie otwory mogą być jeszcze, możecie mieć otwór tutaj, w tym miejscu, na łączeniu tutaj tego tylnego trójkąta. Są też bagażniki albo adaptery, które umożliwiają montaż w tym miejscu. I drugi rodzaj bagażnika jest to bagażnik, który montujemy tutaj do sztycy, zwłaszcza w przypadku, kiedy po prostu rama nam na to nie pozwala, w rowerze z pełną amortyzacją chociażby. I tego typu bagażniki, właśnie tradycyjne, mocowane do ramy, zazwyczaj mają udźwig do 25 kg, a są jeszcze bagażniki, chociażby robi je legendarna firma Tubus, robi takie stalowe bagażniki, których udźwig to aż 40 kg. Jeżeli chodzi o bagażniki, które mocujemy do wspornika siodełka, tutaj jest zdecydowanie gorzej. Maksymalnie możemy założyć do takiego bagażnika około 10 kg. Warto też do takiego bagażnika rozważyć dokupienie bocznych takich wsporników, które umożliwią nam założenie sakw. I to są dwa takie właśnie główne, najpopularniejsze rodzaje bagażników. I teraz wyróżniamy wśród tego bagażniki z różnymi systemami mocowania. Możemy albo już kupić fabrycznie dostosowany bagażnik, ewentualnie kupić sobie specjalny adapter. I tak naprawdę jest multum rozwiązań i pokażę Wam teraz, opowiem Wam o kilku takich rozwiązaniach. Są to tak, adaptery, które umożliwiają mocowanie bagażnika tutaj właśnie do otworu do błotnika. Są adaptery, które umożliwiają mocowanie bagażnika tutaj do wspornika siodełka, czyli po prostu zamiast, no tutaj te wsporniki, które idą do ramy, nie będą szły tutaj, tylko będą szły tutaj na wspornik. Są adaptery do mocowania bagażnika w przypadku roweru z hamulcami tarczowymi. Tutaj może być taka sytuacja, że tarcza będzie nam troszeczkę przeszkadzać w montażu i po prostu są specjalne adaptery, które odsuną lekko bagażnik od ramy i po prostu będzie możliwy montaż. Są jeszcze adaptery, które umożliwiają montaż bagażnika na przykład do osi koła. W momencie, kiedy nie mamy otworów w ramie, możemy sobie właśnie tutaj specjalną taką szpilką zamocować bagażnik. I na końcu są również bardzo uniwersalne adaptery, które umożliwiają montaż bagażnika do roweru, który nie ma specjalnych otworów, ale on te otwory właśnie, że tak powiem, stworzy, czyli po prostu montujemy specjalne adapterki do ramy i do tego przykręcamy właśnie bagażnik. I jaki bagażnik wybrać? Słuchajcie, tutaj tak naprawdę zazwyczaj im więcej zapłacimy, tym lepszy produkt dostajemy. I jeżeli szukacie na przykład roweru na jakieś ekstremalne wyprawy, tutaj nie warto iść na jakieś kompromisy. Lepiej już zainwestować po prostu więcej pieniędzy, kupić chociażby Tubusa, który słynie z jakości, słynie też z dobrej gwarancji, a nie iść w półśrodki. Tutaj na przykład bagażnik, który ja mam, kosztował mnie w granicach 70 zł. Jest to zwykły, prosty, aluminiowy bagażnik, też, który, powiem Wam szczerze, do jazdy po asfalcie się sprawdza, ale już miałem z nim pewne przygody, ponieważ poluzowały mi się tutaj dwie śrubki, podczas jazdy on mi po prostu odpadł. I wszystko było dobrze, na całe szczęście się nic nie stało, ja wymieniłem te śrubki na mocniejsze i odpukać na całe szczęście już się od tego czasu nie odkręcają. Ale już mi to dało do myślenia, że w razie gdybym wymieniał kiedyś bagażnik, to po prostu kupię sobie jakiś lepszy bagażnik. Tym bardziej, że ja nie jeździłem nigdy z jakimś wielkim obciążeniem. Max, co tu zakładałem, to było około 10 kg, 12, więc ten bagażnik tak naprawdę powinien sobie z tym poradzić. No jak widać, śrubki były kaszaniaste i się pourywały. I według mnie, jeżeli patrzycie przynajmniej na wagę roweru, nie warto inwestować w takie proste, tanie, stalowe bagażniki. Taki stalowy bagażnik potrafi ważyć nawet i 2 kg, co już jest dużo, ponieważ taki aluminiowy bagażniczek 700, 800, 900 gramów maksymalnie, także mamy różnicę aż kilograma na bagażniku, a to uwierzcie mi, że to jest naprawdę dużo. Ok, jeżeli chodzi o bagażniki, to byłoby na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do subskrybowania, dodawania łapek i do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, hej!